Siemaneczko widzowie, z tej strony Godline. Ostatnio na kanale mogliście zobaczyć całe mnóstwo różnych ciekawych recenzji, dlatego teraz postanowiłem dla was przygotować coś troszeczkę innego, żeby wam się nie nudziło. Jeżeli śledzicie mnie na Facebooku, czy też widzieliście mój osobisty profil na Twitterze, no to pewnie wiecie, że jakiś czas temu zakupiłem sobie konsolę PlayStation 3. No i tak, tutaj nie pomyliłem się w numeracji. Chodzi mi o PlayStation 3, czyli 18-letnią konsolę, nie żadną nową. Jak ja tą konsolę kupiłem, no to wtedy zaczęło mnie się sporo osób pytać, Godlike, na cholerę ty tą konsolę kupiłeś, przecież taki stary złom, czy ty masz tam w ogóle w co grać, czy w ogóle warto tą konsolę teraz kupić? No i stąd też pomysł na ten właśnie materiał. W tym filmie sprawdzę, czy konsolę PlayStation 3 nadal jest warto kupić, jakie ona ma unikalne cechy i czy nie pojawiają się żadne problemy z kompatybilnością z nowymi sprzętami. Zapraszam. I na początek odpowiedzmy sobie tutaj na najważniejsze pytanie. Po co taką starą konsolę PlayStation 3 mielibyśmy dzisiaj w ogóle kupować? No oczywiście, jak się domyślacie, chodzi tutaj o gry, których my nie znajdziemy na nowszych PlayStation 4 czy PlayStation 5. Jak powszechnie wiadomo, gry z PlayStation 3 właśnie nie działają na tych nowszych konsolach. Przez bardzo specyficzne bebechy tej właśnie konsoli nigdy nie doczekaliśmy się obsługi gier z niej na nowszych sprzętach, a i nawet emulacja tych gier przez taki specjalny emulator na komputerze też często stanowi problem. O tym, że wymaga potężnego sprzętu, to nawet nie wspominam. Niektórzy z was jednak powiedzą, że no dobra, ale przecież niektóre gry z PlayStation 3 działają na PS5 poprzez streaming. No i oczywiście, Sony jakiś czas temu reklamowało możliwość jakiegoś tam grania w gry z PlayStation 3 na PlayStation 5. Reklamowało, natomiast finalnie wyszło z tego nie za wiele. Te gry na PS5 działają poprzez streaming, natomiast to, na czym polega tutaj problem, to jest fakt, że po pierwsze, ten streaming na PS5 on jest bardzo drogi, bo do tego streamingu musimy kupić najdroższy pakiet PlayStation Plus, a po drugie, gier z PlayStation 3 wcale nie ma tam znowu tak wiele. Ja to sprawdziłem osobiście jeszcze przed publikacją tego materiału i na 2024 rok w polskim PlayStation Now mamy około obecnie 240 gier. No niby się to wydaje sporo, natomiast jeżeli spojrzymy na dane, no to okaże się, że gier na PlayStation 3 wyszło ponad 5000. Także w usłudze streamingowej mamy dostęp do niecałych 5% biblioteki tej konsoli. To jeszcze było pół biedy, gdyby się okazało, że to są jakieś same sztosy, natomiast niestety okazuje się, że w tym streamingu na PlayStation 5 brakuje całego mnóstwa świetnych gier. W streamingu nie zagramy na przykład w genialne gry z serii Killzone, nie zagramy w świetnego Resistance, nie zagramy w genialne Singularity, a to bardzo, bardzo boli. W praktyce się okazuje, że z tych szumnie właśnie reklamowanych 240 gier w streamingu no to dobrej jakości jest jedynie kilkadziesiąt, a jedynym sposobem, żeby w pozostałe gry zagrać, jest więc kupno PlayStation 3. Sprawdźmy więc, czy kupić je warto. Wiemy, że tych gier na PlayStation 3 było naprawdę dużo, ponad 5 kafli, natomiast wiadomo, są gry gorsze i są gry lepsze. Sporo tych tytułów z PlayStation 3 na przykład dostało też remastery na nowe konsole, więc nie trzeba kupować PlayStation 3, żeby tymi grami się cieszyć. Tak jest na przykład z popularnym Uncharted, które dostało właśnie remaster na PlayStation 4, nawet dostało remaster na PS5, który w sumie był w ogóle niepotrzebny. Tak samo jest na przykład z God of War'em 3, który dostał remaster na PS4 i tam tą świetną grę możemy sobie też ograć. Ja się nad tym głowiłem właśnie, ile takich gier na tej konsoli znajdziemy, które utknęły na PS3, nigdy nie wyszły ich remastery, nigdy nie trafiły na przykład na PC-ty, i w końcu znalazłem taką specjalną listę. Dzięki tej liście, którą znajdziecie też w opisie tego filmu, można sprawdzić, co tak naprawdę dobrego PS3 ma nam do zaoferowania, czego nie znajdziemy nigdzie indziej. I finalnie przeglądając właśnie tą listę, okazało się, że tych gier unikalnych dla PS3 jest całkiem sporo. Powiem więcej, twórca tej właśnie listy, którego serdecznie pozdrawiam, podjął się też trudu, żeby wykluczyć z tej listy gry słabe, czy też mające niskie oceny, więc tutaj na tej liście mamy same co najmniej niezłe tytuły. I tak okazuje się, że gier dostępnych wyłącznie na PS3 o dobrej jakości znajdziemy niemal 190, czyli no naprawdę dużo. Zauważcie, że to są gry dostępne tylko na PS3, także są to gry ekskluzywne. I co znajduje się na tej liście?
No tutaj znajdziemy mnóstwo dobrych tytułów, jak na przykład wspomniany już Killzone 2, którego ja mogę osobiście polecić. To jest genialna strzelanka z niesamowitą grafiką. Zresztą popatrzcie sobie na ekran, ona jest teraz wyświetlana na ekranie. To jest Killzone 2, ta gra, którą widzicie, ona ma 15 lat. Czujecie to? Bo ja tego szczerze mówiąc nie czuję. Dla mnie ta gra wygląda nadal świetnie się w nią gra i to mogę wam osobiście powiedzieć. No oczywiście Killzone 2 to nie jest jedyna dobra gra dostępna tylko na PS3. Oprócz Killzone'a znajdziemy tutaj chociażby takiego Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots i ta gra, pomimo wielu lat próśb ze strony fanów, nigdy nie opuściła PlayStation 3. I tutaj z tą grą to najśmieszniejsze jest w sumie to, że MGS4 stanowi takie swoiste zakończenie historii najważniejszego bohatera z tej serii gier. Wcześniejsze części, na przykład MGS3, MGS2 i tak dalej, znajdziemy sobie na konsoli chociażby PlayStation 5 czy na Xboxie, czyli możemy w zasadzie przejść sobie większość tej fabuły. Ale akurat finał tej historii, czyli MGS4, jest dostępny tylko i wyłącznie na PlayStation 3. Także jeżeli jesteście fanami tej serii, to jeżeli nie kupicie PlayStation 3, to w zasadzie nigdy nie ukończycie tej historii do końca. A to są tylko dwie gry. Na PlayStation 3 znajdziemy też genialnego Ratchet & Clank Tools of Destruction, kolekcję znakomitych slasherów z serii God of War, które nie ukazały się na PlayStation 4, tam ukazała się tylko jedna gra z tej serii, czy też grę Infamous. Lista ciągnie się na 190 tytułów, czyli do ogrania jest naprawdę sporo, natomiast ja mówiłem tutaj o grach dostępnych tylko na PS3. Jeżeli do tego byśmy dodali gry multiplatformowe, które nie doczekały się remasterów na nowe konsole, czyli na przykład Dante's Inferno czy Dead Space Extraction, no to lista powiększa się do lekko ponad 400 interesujących tytułów. Jak więc widzicie, na PS3 zostało tutaj naprawdę sporo interesujących tytułów, no i może warto by dla tych tytułów konsolę kupić. Jednak żeby w nie zagrać, no to trzeba je jednak skąd wziąć. Więc jak wygląda kupowanie gier na PlayStation 3 i ile te gry kosztują? No tutaj powiem tak, to zależy. Mogą być te gry naprawdę tanie i mogą być te gry naprawdę drogie. Jeżeli wy kupujecie sobie gry na płytach, no to tutaj znajdziecie całe dziesiątki dobrych gier, na przykład na Allegro czy na Olixie, które kupicie sobie za bezcen. Wspomniany już tutaj Killzone 2 lata na Allegro, gdzieś tak po 20 zł, także to jest cena bardzo, bardzo dobra. Z kolei znakomity horror jak Dead Space 2 można wyrwać gdzieś tak za około 45 zł, no i to nawet nie będzie używana kopia, tylko nówka w folii. Takich gier oczywiście jest dużo, dużo więcej, ale na ogół gry na PlayStation 3 te w pudełkach są bardzo tanie, chociaż zdarzają się tam jakieś perełki, które są drogie, no to najczęściej ceny będą bardzo przystępne i pozwolą wam nakupować całe tony dobrych gier za grosze. Natomiast gry w pudełkach to jest jedno. My też mamy gry cyfrowe, które sobie kupujemy we wbudowanym w PlayStation 3 sklepie PS Store. Ja od razu wam mówię, bo tutaj jest sporo jakichś pierdół w internecie, jakichś fałszywych informacji. Sklep PlayStation 3 nadal działa i w tym sklepie można nadal sobie spokojnie kupować gry. Może nie jest jakiś super szybki, może nie jest jakiś super piękny, ale działa, można kupić co się chce, no i to jest chyba najważniejsze. Problem polega jednak na tym, że sklep na PlayStation 3, pomimo tego, że on jest i on działa, można te gry kupować, no to nie ma tam już żadnych zorganizowanych promocji. Także wszystkie gry, które w nim są, znajdziecie w pełnych cenach, no a wiecie, jakie to są pełne ceny w dystrybucji cyfrowej. Czyli 120 zł za bardzo starego Two Worlds 2, 200 zł za 7-letnią ścigałkę Auta 3, no to jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Oczywiście jest sporo gier, które kosztują mniej, natomiast na ogół ceny w cyfrowym sklepie PlayStation 3 są naprawdę bardzo wysokie i dużo wyższe od tych, jeżeli zakupimy grę w pudełku. Jeżeli więc nie jesteście fanami dystrybucji cyfrowej, no to sobie nakupicie mnóstwo gierek w pudełkach za niewielki hajs i będziecie zadowoleni. Natomiast jeżeli wolicie gry cyfrowe, to tutaj niestety musicie mocno otworzyć portfel. Jest tutaj jednak pewien problem, który pewnie sami już zauważyliście. Otóż jak sobie powiedzieliśmy, ciekawych gier jest sporo, natomiast PlayStation 3 to jest jednak już dość stara konsola i te gry też są stare. Dzisiaj w domach nam królują nowoczesne, duże telewizory i ekrany 4K. Pytanie, jak takie stare gry z PS3 będą na tych ekranach wyglądać? Sprawdziłem również i to. PlayStation 3 w przeciwieństwie do pierwszych modeli Xboxa 360
zawsze posiadało wyjście HDMI, więc tutaj z podłączeniem konsoli do telewizora czy tam do monitora żadnego problemu nie będziecie mieć. Konsola obsługiwała rozdzielczość aż do Full HD, natomiast większość gier działała w 720p, czyli jeżeli ktoś nie wie, to jest 1280 na 720 pikseli. To jest oczywiście od Full HD sporo mniej, należy sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Jeżeli natomiast interesuje Was płynność działania gier, to tutaj bez niespodzianek większość gier działa w 30 klatkach, natomiast zdarzały się też takie, które działały w 60. Sprawdźmy więc, jak to wygląda. Na pierwszy strzał wziąłem tutaj tytuł już przytaczany, czyli Killzone 2. Po co akurat on? Ano po to, żeby PlayStation 3 pokazało nam, na co je tak naprawdę stać. Killzone 2 jest to jedna z najładniejszych gier na PS3, nawet dzisiaj to widać. Nawet dzisiaj w 2024 roku graficznie ten tytuł trzyma się naprawdę dobrze, a pamiętajmy, że on ma całe 15 lat. Dzięki genialnej optymalizacji, dzięki całemu szeregowi sztuczek graficznych, Killzone 2 ciągle robi bardzo dobre wrażenie, no i chyba nikt, kto na grafikę jest wyczulony, to na ten tytuł nie będzie narzekał. Zresztą jego następca, czyli Killzone 3, tą wysoką poprzeczkę, jeżeli chodzi o grafikę, podbił jeszcze wyżej, oferując po prostu coś niesamowitego. Ale no wiadomo, PlayStation 3 nie składa się jedynie z samych przepięknych gier. Są też takie, które wyglądają sporo gorzej i działają też sporo gorzej, jak na przykład pierwszy Dishonored. I Dishonored to jest taka gra, która jest pod względem gameplayu zajebista, ona jest świetna, natomiast graficznie to ona nigdy dobrze nie wyglądała, ale i na PS3 potrafi mocno chrupnąć, co też chyba zresztą widać na ekranie. Ogólnie, tak jak widzicie, ta gra ma dużo słabszą grafikę niż taki Killzone i wygląda po prostu tak sobie, natomiast jeżeli się obawialiście, że grać się nie będzie dało, no to moim zdaniem te obawy były troszkę przesadzone, grać się spokojnie da. I znakomita większość gier na PlayStation 3 będzie się plasowała właśnie pomiędzy tymi dwoma tytułami, czyli pomiędzy pięknym Killzone'em i pomiędzy dość brzydkim Dishonored. Na ogół grafika w grach na PlayStation 3 jest więc akceptowalna, natomiast bez zbędnych fajerwerków. Taki stareńki Rayman 3 on wygląda dobrze, działa w porządku, wersja HD Prince of Persia też działa i wygląda przyzwoicie, natomiast Red Dead Redemption na PlayStation 3 zawsze wyglądał do dupy i to po prostu jest fakt. Z kolei taki The Elder Scrolls 4 na PlayStation 3 wyglądał lepiej niż na bezpośredniej konkurencji, czyli na Xboxie 360. Jak więc widzicie, tutaj bardzo dużo zależy od gier, które akurat są dobrze zoptymalizowane, których deweloperzy się przyłożyli do tej wersji na PS3, ale na ogół jest nieźle. Jeżeli nie przeszkadza Wam lekko rozmyty obraz, czasami jakieś problemy z wydajnością, no to nie powinniście mieć z graniem na PlayStation 3 problemu. W temacie grafiki ja chciałem dla Was jednak sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Wcześniej ja Wam powiedziałem, że w domach mamy teraz ekrany 4K. Jak gry wyglądają z PlayStation 3, to zobaczyliście przed chwilą. Pytanie, jak takie stare gry z PlayStation 3 będą wyglądały na nowoczesnym ekranie 4K. I to też dla Was sprawdziłem. Jako że oba moje telewizory to są stare plazmowe gruzy Full HD, no to żeby sprawdzić, jak gry z PlayStation 3 będą wyglądać na ekranie 4K, podłączyłem konsolę do monitora. Mój monitor to jest 27-calowy ekran QD Mini LED z rozdzielczością 4K od firmy TCL i tego monitora ja używam na co dzień. Na co dzień też recenzuję na nim gry z PlayStation 5 i Xboxa i tam te gry wyglądają świetnie. Żeby można było jednak ocenić, jak ta gra wygląda na samym ekranie, postanowiłem nagrać kamerą sam monitor, na którym wyświetlana będzie gra. Oczywiście w przypadku takiego nagrania kolory mogą być troszeczkę wyprane, natomiast zwróćcie uwagę, jak sama gra wygląda i czy obraz jest ostry, bo przecież o to właśnie chodzi. Okazało się, że ogólnie te gry, nawet na ekranie 4K, nawet na bardzo nowoczesnym ekranie, one wyglądają zaskakująco dobrze. Ja powiem zupełnie szczerze, że ja się spodziewałem jakiejś totalnej tragedii, że będzie w ogóle dupa, że będzie wszystko rozmyte, że będą ząbki na krawędziach, a finalnie okazało się, że nawet na takim ekranie 4K te gry nadal dają sobie całkiem radę. Jeżeli więc macie monitor czy telewizor jakiś nowoczesny 4K z obsługą HDR i tak dalej i obawiacie się, że te gry z PlayStation 3 będą na nim wyglądały jak gówno, to jak widzicie, moim zdaniem obawiać się nie trzeba. Czy taki poziom obrazu natomiast Wam odpowiada? No to na to pytanie już musicie odpowiedzieć sobie sami. Moim zdaniem, jeżeli gracie w jakieś najnowsze gry i starsze produkcje odpalacie w ogóle bardzo, bardzo rzadko,
to nie do końca ostry obraz może wam trochę przeszkadzać. Z drugiej strony, jeżeli co jakiś czas odpalacie jakieś starsze tytuły, no to jakość tych z PlayStation 3 powinna was zadowolić. Jednak oprócz samej konsoli do grania potrzebny jest jeszcze kontroler. Jeżeli interesowaliście się kiedyś tematem PlayStation 3, no to pewnie słyszeliście, że kontroler właśnie tej konsoli, czyli DualShock 3, że on jest do dupy i że gra się nim słabo. No jak jest teraz? No wtedy był do dupy, no i oczywiście dalej jest do dupy. Kontroler do PlayStation 3, pomimo że oferował całkiem sporo takich nowoczesnych bajerów, jak na przykład przyciski mierzące poziom docisku, jak na przykład żyroskop, no to on był też cholernie niewygodny. Ten pad po prostu był za mały, miał źle zrobione triggery, które się niewygodnie trzymało i ogólnie do dziś ten kontroler jest dość słaby. Jakby tego było mało, to ma jeszcze takie bardzo dziwaczne wejście USB, zwane mini USB, i do tego wejścia trzeba specjalnych kabli. I nie, drodzy widzowie, to nie jest mikro USB, które wyznacie z telefonu, wasze kable nie będą do tego pasować, to jest jakieś nieźle porąbane gówno i do tego trzeba specjalnego kabla. Oczywiście, jeżeli chcecie na nim zagrać, to oczywiście możecie spróbować. Jeżeli macie mniejsze dłonie, to powinno grać się tym po prostu ok. Natomiast ostrzegam, że pad do PlayStation 3 to jest po prostu wynalazek dość kiepski. No i wiadomo, taki pad to jest spory problem, no bo na czymś przecież trzeba grać, nie? Natomiast tutaj Sony troszeczkę pomyślało, nie pozostawiło nas bez innych opcji. Otóż Japończycy sobie zdawali sprawę, że ten pad jest gówniany. Stąd w systemie konsoli oni zezwolili na użycie innych padów niż właśnie ten oryginalny. W ten sposób my do PlayStation 3 możemy sobie podłączyć pada od PS4, czy nawet pada od PS5 i to będzie działało. Nawet tutaj działają jakieś gównopady z marketu, także możecie to sprawdzić sami. Ja sprawdzałem osobiście pada właśnie z PS4 i pada z PS5 i te pady działały nawet bezprzewodowo, także tutaj było naprawdę fajnie. Jedyne co nie działało to był pad od Xboxa, no ale tutaj to się akurat nie dziwi. Jednak jak się pewnie domyślacie, jest tutaj pewien haczyk. Taki nieoryginalny kontroler możemy sobie do PlayStation 3 podłączyć i on będzie obsługiwał większość funkcji, czyli normalnie przyciski, normalnie triggery i tak dalej. Natomiast nie wciśniemy na nim przycisku Home, którym wychodzimy do systemu, a to może być wkurzające. I oprócz tego zabraknie nam także wibracji oraz żyroskopu. Czyli no w sumie trochę tracimy, natomiast w zamian możemy grać wygodniejszym kontrolerem. Czyli niby to jest taka wymiana, tak? Wydawałoby się, że to nie jest w sumie taki duży problem, ale niestety bywa to problem. Niektóre gry bowiem, jak na przykład pokazywany tutaj już Killzone 2, one wymagają żyroskopu do wykonania jakichś akcji w grze i bez żyroskopu takiej gry nie przejdziemy. Oczywiście takich gier nie jest wiele, natomiast one się zdarzają i o tym trzeba pamiętać. Także nie może być tak, że wy cały czas gracie tylko na tym nieoryginalnym padzie. Czasami trzeba skorzystać z tego oryginalnego kontrolera i to może być irytujące. Jeżeli zdecydujecie się grać właśnie w taki sposób, to praktycznie całą grę będziecie sobie przechodzić na swoim własnym padzie, czyli na przykład padzie od PS5, a jeżeli zechcecie wejść do systemu, czy włączyć konsolę, czy przejść jakiś kawałek z żyroskopem, to na chwilę będzie trzeba użyć oryginalnego pada. Jeżeli te ograniczenia was martwią, to jest w zasadzie jeszcze takie jedno wyjście. Na rynku dostępne są takie specjalne adaptery, które się podłącza właśnie do PlayStation 3 i one tą konsolę robią w balona, że mamy niby podpiętego właśnie oryginalnego pada, natomiast gramy sobie na innym. Z tego co wiemy, w Europie można zakupić taki adapter, on się nazywa Mayflash Magic Pro 2, natomiast to też nie jest rozwiązanie idealne. Na tym adapterze zagracie sobie już używając przycisku Home, będą też działały wibracje, natomiast niestety nie działa tam żyroskop. Za takie urządzenie zapłacicie około 180 zł. Czy warto? No to już możecie powiedzieć sobie sami. Ja powiem szczerze, ja sam korzystam z takiego adaptera, który sobie zbudowałem własnoręcznie, bo ten pad od PlayStation 3 jest po prostu gówniany. Ja gram sobie padem od PlayStation 5, czyli właśnie DualSense'em. Mam obsługę wibracji oraz mam obsługę przycisku Home, natomiast żyroskopu też mi się nie udało zmusić do działania i czasem w niektórych grach też muszę korzystać z tego oryginalnego kontrolera. Jeżeli więc macie jakiegoś nowoczesnego pada w domu, no to pad od PS3 będzie po prostu umiarkowanym problemem. Jeżeli zdecydujecie się zakupić jakiś adapter typu właśnie ten, który pokazywałem przed chwilą, no to ten problem będzie jeszcze mniejszy, natomiast finalnie nigdy tego problemu się nie pozbędziecie.
Zawsze gdzieś ten oryginalny pad tam wy będziecie musieli trzymać, chociażby żeby uruchomić konsolę. Na szczęście w znakomitej większości gier to, jakim gracie padem, nie będzie miało większego znaczenia i można sobie wygodnie grać na praktycznie każdym padzie, oprócz tego od Xboxa. I na koniec chciałbym wam powiedzieć co nieco o samym systemie PlayStation 3. Wielu ludzi w internecie twierdzi, że na nowoczesnych ekranach na przykład, nie wiem, nie ma dźwięku, że w ogóle konsola źle działa. Otóż nie. Na moim monitorze, jak zresztą sami widzieliście, na moim starym telewizorze wszystko działa w porządku. Jest dźwięk, system działa całkiem szybko, nie ma tutaj żadnych problemów z kompatybilnością, można sobie wgrywać save do chmury, można kupować gry w sklepie, wszystko po prostu działa. Co prawda ten sklep trochę zamula, ale po prostu działa i chyba to jest najważniejsze. Ja wam powiem więcej, działają nawet rzeczy, których ja bym się nie spodziewał. Otóż aplikacja PlayStation na telefon, na Androidzie, ja mam akurat Androida, ona jak wejdziecie w zakładkę trofea, to pokazuje nam nawet trofea gier z PlayStation 3, co mnie osobiście zaskoczyło i to naprawdę pozytywnie. Najbardziej mi zadziwił jednak tutaj Netflix. Otóż na PlayStation 3 jest aplikacja Netflixa i uwaga, ta aplikacja ciągle działa. Ja się ze zdziwieniem zalogowałem na swoje własne konto i okazało się, że normalnie można tam oglądać dalej filmy. Ja to robię akurat dość rzadko, natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś kupuje sobie PS3, żeby ograć właśnie jakieś starsze gierki, no i przy okazji może sobie na tym obejrzeć filmy, co oczywiście jest plusem. Jeżeli chcielibyście więc kupić PlayStation 3 i zastanawiajcie się, jak wygląda system, czy tam nie ma jakichś problemów z kompatybilnością, no to tutaj mogę was uspokoić, nie powinniście mieć żadnych problemów i będzie to PlayStation 3 działało tak samo dobrze, jak najnowsze konsole podpięte do waszych telewizorów. Odpowiedzmy sobie więc na pytanie, czy PlayStation 3 warto kupić po latach i wygodnie na tej konsoli grać. Moim zdaniem, jeżeli tylko nie przeszkadza wam nieco przestarzała oprawa graficzna, a macie troszeczkę cierpliwości co do przepinania kontrolerów, to jak najbardziej warto. Na PlayStation 3 zagramy sobie bowiem w mnóstwo genialnych gier, jakich nie znajdziemy nigdzie indziej, nie odpalimy ich nawet na najnowszym Xboxie, bo one we wstecznej kompatybilności po prostu nie są. Wreszcie też odpalając gry natywnie na swojej własnej konsoli, a nie w streamingu, omijamy problemy usługi streamingowej PS Now, możemy liczyć na lepszą płynność, możemy liczyć na lepszy obraz i oczywiście odpalamy swoje własne gry, a nie jakieś te, co nam akurat Sony łaskawie wrzuci do tej usługi. Oczywiście nie jest to sprzęt idealny. Ta konsola cierpi na parę problemów, ma chociażby problemy z niewygodnym padem, którego trzeba przepinać, a ceny w sklepie cyfrowym są po prostu mocno rozczarowujące, natomiast nadal, moim zdaniem, PS3 w 2024 roku może być całkiem interesującym wyborem. Ja wam powiem, że z zakupu swojej sztuki ja jestem naprawdę zadowolony i ten sprzęt mogę polecić nie tylko właśnie fanom gier retro, ale w zasadzie każdemu szukającemu dobrych gier, kto jeszcze tych gier z PS3 nie ograł. Natomiast to jeszcze nie koniec, widzowie, zostańcie jeszcze chwilkę. Skoro wam powiedziałem, że moim zdaniem warto, no to pewnie niektórzy z was teraz poważnie się zastanawiają właśnie nad zakupem tej konsoli, dlatego chciałbym wam przekazać jeszcze jedną ważną informację. Otóż jeżeli chcielibyście kupić PS3, to absolutnie nie kupujcie tych najstarszych modeli z takim błyszczącym wierzchem. Te konsole nazywają się PS3 FAT, one są bardzo awaryjne i są też bardzo głośne. Jeżeli chcecie kupić jakąś konsolę PS3, wybierzcie model albo Slim, albo Super Slim. Te konsole są już bardzo ciche, one są praktycznie bezawaryjne i z tego wyboru będziecie zadowoleni. Także pamiętajcie o tym, żeby nie nadziać się właśnie na minę. A wy, widzowie, dajcie proszę znać w komentarzach, czy mieliście kiedyś PlayStation 3, bądź czy planujecie właśnie tą konsolę zakupić. Jak zawsze czekam na wasze komentarze i chętnie z wami na ten temat podyskutuję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.